Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj dom i drewno i dach. Tak jest. Na początek jeszcze przypomnę Wam, jak to wyglądało jeszcze kilka tygodni temu, czyli właśnie wiór osikowy i tutaj litki, chluba, czyli hortensja, no przepięknie pachnące i wyglądająca roślina, która niestety już w tym miejscu być nie będzie. No ona niestety przyłożyła się troszeczkę do dewastacji tej części przynajmniej dachu. I lecimy sobie dalej. Widzimy, że nad oknami, zauważcie, że ten dach wygląda praktycznie, można powiedzieć, jest w stanie nienaruszonym. Pod oknami, tam gdzie woda się spiętrza, jest to już troszeczkę gorsze, w gorszym stanie i tam też lekko kąt się zmienia, bo jest 45 na 33 i ta woda wtedy troszeczkę spływała wolniej. Więc ewidentnie, jeśli woda płynie po tego typu pokryciu dachu szybko, to problemu nie ma. Jeśli zbyt wolno, no to zaczyna się ząg. I oczywiście z tej strony drzew nie było, więc nie było tam liści. I to również liści czy igieł. I to również oczywiście wpływa na żywotność tego dachu. No i dobra, i teraz sytuacja, która już się zmieniła troszeczkę, ale to nie jest najbardziej aktualne, bo już kilka okien tutaj wstawionych jest, ale co też jest tutaj na dole dachu, zauważcie, są te kratki do łapania śniegu. To jest wejście do naszego, czy potem jest wejście do naszego domu, więc zdecydowaliśmy się, że jednak dodamy tutaj te kratki i łapacze. Oczywiście pogoda się zmienia, powiem tak, i tego śniegu jest coraz mniej, ale myślę, że w tym miejscu to ma jakiś sens, że no nie wiem, czy wyjeżdżając samochodem spod wiaty, czy wychodząc z domu, no raczej nie chciałbym dostać kulą śniegu, żeby mi się to zsypało za kołnierz. Ta część jest już prawie że zakończona. Tutaj są oczywiście wstawione te 3 okna i zwróćcie jeszcze tylko uwagę na to, że te dolne płaszcze okien i płytki, które nachodzą na to, one się różnią. Dlatego, że płytka ma kształt jaki ma i nie da się tego zrobić idealnie, żeby wszystkie okna były wprawione dokładnie w taki sam sposób. Lewe okno i lewy narożnik, tam jeszcze będzie to lekko docięte, bo faktycznie nie musi być tak długie i to będzie troszeczkę zmodyfikowane. Cała reszta zostaje tak jak jest i to już są finalnie okna oprawione z tymi opierzeniami wszystkimi. Jest to zrobione tak jak być powinno. I jeszcze tutaj nie ma jednego elementu na tym rozcięciu. Tam będzie wstawiony taki daszek, taka jakby czapeczka, powiedzmy, metalowa. Tak, i tam jeszcze jest wstawiona belka. To już jest zrobione, tego jeszcze na tym filmie nie ma. No i tutaj ekipa zbliża się do lewej strony dachu górnej i widzicie też ilość tego drewna, która jest dodatkowo zakładana na dach. Tych łat jest naprawdę sporo. No i we wszystkich miejscach właśnie tych narożnikowych jest to zagęszczane i w pionie, i w poziomie, więc no naprawdę panowie mają co robić. Kolejna część, czyli tutaj mamy od strony jednej dużej sosny i obok też jest brzoza. No i sami widzicie, jak to wygląda. Mamy tutaj również splitter od klimy, więc tych węży jest sporo. One będą lekko podniesione. Tam widziałem, że również się osadzają te wszystkie igły, więc to musi być też również zmienione. No i tutaj również już wchodzimy na dach od tarasu, który również ma mniejszy kąt, więc tam będzie, no oczywiście wycieplenia tam nie będzie żadnego, ale oczywiście musi być łata i kontrłata, żeby zrobić wentylację również pod te płytki włókno-cementowe. No i mamy również tutaj kaferki, czy lukarny, dwie nazwy. Widzę, że tak się stosuje, więc trzeba tutaj również
mieć na uwadze, że będzie tam więcej zabawy niż przy innych częściach dachu. Dobra. No i kolejna część nad ogrodem zimowym. Również 2 dachy, bo na ogrodzie mamy dach płaski. To tam już zupełnie będzie jeszcze inna bajka, bo tam jest dach bodajże chyba o nachyleniu 13 stopni. Tutaj mamy jeszcze ostatnie okno w tym dachu skośnym. I co? I jeszcze oczywiście lukarna. To akurat wyjście od naszej sypialni. No i dosyć spora sosna, tak, która jest w tym wycięciu dachu ogrodu zimowego. Również tutaj mamy komin. Komin nie jest jakiś wielki. Opierzenia również do tego są wszystkie zrobione. Będzie jeszcze założona taka czapka metalowa, blaszana na górze. To też pomoże troszeczkę w izolacji. Nie będzie ten beton gdzieś tam sobie mógł. No i tutaj również widać ilość tych, słuchajcie, klinów, które są ładowane. Tego się nie uniknie. Nie da się inaczej wyprostować w prosty sposób. Trzeba naprawdę tutaj mieć dużo cierpliwości i po prostu na każdym tym łączeniu 2 kliny. Kliny są mocowane do kontwład i robota leci. Do zobaczenia.